Cześć, tu Mateusz Piłat, witam Was na Kawie z Kulturą. Dziś moim gościem jest Maria Pietrusza-Budzyńska, założycielka, pedagog, reżyser Teatroterapii Lubelskiej. Dzień dobry, Mario. Cieszę się, że przyjęłaś nasze też zaproszenie. Dzień dobry, Mateuszu. Mario, chciałbym z Tobą porozmawiać przede wszystkim o teatrze osób niepełnosprawnych i osób z niepełnosprawnościami. Powiedz mi, dlaczego podjęłaś ten trudny temat i byłaś na dobrą sprawę pionierem na skalę polską w tej dziedzinie? Przede wszystkim, Mateusz, nie teatr osób niepełnosprawnych, teatr ludzi niepełnosprawnych i to jest jakby początek, wstęp do tego dlaczego. Ludzie to jestem ja i ty, a niepełnosprawni to są osoby. I taka prosta sytuacja, o której bardzo często mówię, żeby unaocznić jakaś sytuacja ludzi z niepełnosprawnościami, ludzi niepełnosprawnych. WC-ty w każdym przybytku kultury, sztuki publicznym są zuniwersalizowane, bo to są dla osób niepełnosprawnych WC-ty, czyli jest tylko znaczek niepełnosprawny. Tam nie ma ani kobiety, znaczka kobiety, ani znaczka mężczyzny, prawda? Więc jeżeli sięgamy do takiego dna, czy do takiego poziomu, to myślę, że ten poziom wielokrotnie sobie uzmysławiałam na różne sposoby, żyjąc z ludźmi od 40 paru lat małymi dziećmi w szkole specjalnej i teraz z dorosłymi ludźmi niepełnosprawnymi intelektualnie. To moi uczniowie, to moje dzieci ze szkoły specjalnej, z którymi się zestarzałam, a oni ze mną się zestarzali, bo najstarszy człowiek u mnie to jest 40-paroletni facet, który był moim maleńkim uczniem, którego uczyłam czytać i pisać. Dlaczego teatroterapia? To też jest taki mój kołowrotek intelektualny, dlatego że się nudziłam w szkole. Szkoła nakładała na mnie tak ogromny ciężar i ramy, w których się w ogóle nie mieściłam, więc szukałam sposobu i metody, jak nauczyć właśnie czytać i pisać człowieka, który w orzeczeniu nie potrafi się tego nauczyć. On się nigdy nie nauczy liczyć, czytać, mnożyć, dzielić. Z tego powodu wciągnęłam ich w działania teatralne i tak po prostu stworzyłam pierwszy spektakl w szkole specjalnej, który okazał się początkiem mojego myślenia w kategoriach teatru. Zawsze nosiłam teatr w sobie, zawsze kochałam teatr. Całe życie byłam Isadorą Duncan, zawsze tańczyłam, taniec improwizowałam, nie mając w ogóle poczucia rytmu. Nie mając w ogóle wiedzy o muzyce. To były czasy, w których dorastałam, gdzie dziecko nie uczestniczyło w różnych zajęciach dodatkowych. Jeżeli miało talent, często ten talent był marnowany. I nosząc taki ból w sobie właśnie, że dziewczynka ze wsi, której talent wielokrotnie był marnowany, znalazłam odbicie w dzieciach upośledzonych umysłowo, które wtedy po raz pierwszy nie znam żadnego cytatu z pedagogiki specjalnej, w którym bym mogła powiedzieć, że widziano talent u dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. To jest coś niesamowitego. Ich kategoryzowano. Nie umie czytać, nie nauczył się czytać, jest niegrzeczny, jest trudny. Czyli wrzucano ich w schematy w jakiś sposób. Tak, uschematowione właśnie to orzecznictwo do tej pory funkcjonuje. I ja wtedy zobaczyłam, że to dziecko umie rysować. Dominika Mendel, wspaniała artystka, wspaniała malarka, autystyczna dziewczynka też. Ona była jedynym dzieckiem autystycznym w Lublinie, wyobraź sobie, że i ta dziewczynka rysowała, malowała przepięknie, ona porozumiewała się z otoczeniem za pomocą rysunku, ale też była Karolina, która w tej chwili jest dojrzałą kobietą, ma dzieci, mieszka we Włoszech i często do mnie dzwoni,
Pani Misiu, a pani pamięta, jakim ja byłam klaunikiem? 40-paroletnia kobieta do mnie dzwoni i pyta, czy ja pamiętam, jaka ona była wielka na scenie. Przed nią klękała publiczność, klękali wielcy profesorowie, którzy też namaścili mnie, że wolno mi uprawiać teatr z ludźmi niepełnosprawnymi. To było 40 lat temu, Mateusz, 40 parę lat temu. Czyli to wyszło z potrzeby pedagogicznej jako narzędzie rozwojowe, prawda, dla tych Wiesz osób? co, to tak można mówić na okrągło. To wyszło naprawdę z tego powodu, że ja chciałam człowiekowi pomóc, ale nie chciałam się z tym człowiekiem nudzić. Szkoła specjalna ma narzędzia do pracy z człowiekiem upośledzonym umysłowo, ale te narzędzia były dla mnie zbyt trudne jako dla człowieka. One nie przynosiły takiego efektu. Chciałam czegoś, co jest łatwe, proste i takie bardzo naturalne. Bardzo ludzkie, bardzo oczywiste. Teatr jest taki. Jest bardzo łatwy, bardzo oczywisty i noszący w sobie wszystko, co człowiekowi jest potrzebne do rozwoju. Idziesz na spektakl, idziesz do teatru i wychodzisz bogaty, ubogacony, wychodzisz większy, wynosisz treści, wynosisz umiejętności, które rozwijasz potem w sobie, prawda? Teatr daje zawsze początek rozwoju, teatr zawsze daje konieczność rozwoju, a przede wszystkim, co najpiękniejsze daje teatr, to daje to się nazywa tak pięknie, że przeżywasz w teatrze katarzis z jednej i z drugiej strony. Ale właśnie to doświadczenie przemiany, które w teatrze każdy z nas doświadcza, stało się takim kluczem do pracy z człowiekiem niepełnosprawnym. Każdy spektakl, który robiłam z dziećmi upośledzonymi umysłowo w szkole specjalnej, to było danie nowych umiejętności, nadawanie nowych znaczeń, a przede wszystkim nadawanie sensu życia i bycia z nim. To Właśnie, bo teatr nie tylko rozwijał ich artystycznie, ale również życiowo, prawda? No tak, pierwszy wyjazd ze spektaklem nad morze, jeździliśmy do Gdańska i pierwszy pobyt na plaży. Wszystkie te moje małe aktoreczki i aktorzy organizowali sobie słoiczki, w których nabierali wody morskiej. Woda morska jest słona. To było doświadczenie transcendentalne, to było doświadczenie ponadludzkie. Ja zadziwienia nie mogłam poprzestać właśnie na takim podglądaniu też ich życia. I piasek w torebeczki sobie nabierali, ale też taka sytuacja, że Karolina, o której już powiedziałam, Karolina po raz pierwszy miała koszulę nocną i swoje własne mydło. To wszystko było w takich obszarach, o których myślę, że nie każdemu nauczycielowi jest dane doświadczyć. A teatr mi pozwolił na to i dzieci, które miały swoje pieniądze na wyjazd i mogły sobie kupić same lody, dzieci, które jadły rękami i pierwszy raz trzymały widelec w ręku czy łyżkę w ręku. To niebotyczne historie. Ja wiem, że rodzice często osób z niepełnosprawnościami aż za bardzo dbają o te dzieci i próbują stworzyć im taką szklaną bańkę, w której te dzieci się umieszcza, taką złotą klatkę, przez co te dzieci się też nie rozwijają. Czy to było dla Ciebie też problemem, żeby jakby kontakt z rodzicem, który próbuje niechcący jeszcze bardziej właśnie w tym wypadku uniepełnosprawnić taką osobę? Tak. To jest wtórna niepełnosprawność dana z powodu miłości. Ale ja bardzo rozumiem rodziców i bardzo rozumiem, dlatego że te początki moje, 40 parę lat temu, to było takie serwowane rodzicom medyczne podejście do niepełnosprawności.
On jest chory i jego trzeba traktować jak chorego. Więc wiesz, jak się traktuje chorego człowieka. Dba się o niego, tak, z opiekuje opieką. się nim. W tej chwili następuje zamiana z tego medycznego podejścia do niepełnosprawności na podejście społeczne, że tego człowieka należy wkalkulować w rzeczywistość. On nie jest chory, bo to było wszystkim jeszcze wtedy 40 lat temu znane, że upośledzenie umysłowe jest stanem stałym i ono się nie zmienia. Więc jak się nie zmienia, no to trzeba się zaopiekować. Myślę, że teatr unaocznił granice rozwoju człowieka z niepełnosprawnością, że jak ludzie zobaczyli, iż ten człowiek, którego mianuję swoim aktorem, którego nazywam aktorem, to też trudna droga z tym nazywaniem człowieka niepełnosprawnego aktorem i to też taki mój dylemat moralny, filozoficzny, czy on rzeczywiście jest aktorem. Ale kiedy zobaczyli ludzie, rodzice, że to dziecko ich może zrobić tak dużo rzeczy ważnych na scenie, ale też tak dużo rzeczy ważnych, żeby dojść do tej sceny. Nie tolerowałam i nie toleruję absolutnie stawienia człowieka na scenie bez dania mu umiejętności różnych. Kiedyś 40 lat temu mówiłam o herbacie, że musi sobie zrobić herbatę. To jest w tej chwili tak obiegowe pojęcie. Nie. Ten człowiek musi zrobić wszystko, co jego rówieśnik ma zrobić. I określanie kompendium umiejętności, które on musi zrobić z racji wieku, zajęło mi 40 parę lat, żeby to przekazać i swoim koleżankom młodszym pedagogom, i też wszystkim ludziom, którzy nagle wzięli się za robienie teatru. Nie wolno człowieka niepełnosprawnego stawiać na scenie, jeżeli on nie dostanie w zamian za to, że reżyser postawił go na scenie i użył do zrealizowania jakby swojego pomysłu reżyserskiego, teatralnego, on musi dostać wszystko to, czego do tej pory nie miał. I często powtarzam taką sytuację, że masz 25 lat i postawię koło ciebie 25-letniego niepełnosprawnego intelektualnie człowieka. On nie umie nic, a ty ze mną przeprowadzasz wywiad. A dlaczego on tego nie zrobi? Bo nigdy nie został do tego, nikomu się nawet nie śniło, żeby go postawić w takiej sytuacji. Moi aktorzy potrafią przeprowadzić wywiad z drugim interesującym człowiekiem. Dlaczego? Bo nauczyli się mówić, zyskali poczucie pewności siebie, wiedzą, potrafią precyzować myśli, no oczywiście, że na swoim poziomie, ale też nauczyli się tego, co jest im absolutnie dają. Są odpowiednio ubrani, odpowiednio zachowują się, dają poczucie takiej stabilizacji. Nie każdy człowiek odpowie upośledzonemu umysłowo na zadane przez niego pytania, a ten dziecinko, daj sobie spokój, jakie ty pytanie mi zadajesz. Oni potrafią zadawać trudne pytania. To jest abstrakcyjne, co w tej chwili mówię, ale jeżeli w książce Pedagogika specjalnie jest zapisane pełna samoobsługa. Co to znaczy pełna obsługa? Samoobsługa. To znaczy, że jak wstajesz rano, no to planujesz dzień. Co to jest pełna samoobsługa? Wstajesz rano, idziesz myć zęby, robisz sobie śniadanie. Odwrotnie jest u człowieka niepełnosprawnego. Wstaje rano, czasami mama myje mu zęby, przecież on nie umie. Robi sobie śniadanie. Nie, on już ma postawione na stole śniadanie. Ja nie wiem, czy on chce dzisiaj zjeść jajecznicę, bo nikt go nie pyta. Tak, Chcesz nie ma jajecznicę? wyboru. Tak, on nie ma żadnego wyboru. 1000 jest upokarzających takich historii z autopsji, z mojego życia wziętych, gdzie ciągle popełniam zdumienie. Dlaczego tak jest? Bo Mateusz, to nie przechodzi ta nadopiekuńczość w stosunku do człowieka z upośledzeniem umysłowym. Przychodzą do mnie nowi ludzie i dokładnie tak samo jest po 40 latach, kiedy przewracamy świat do góry nogami. Właśnie, teraz jak zaczynałaś, to kultura dostępna nie była tak bardzo szerzona. W tym momencie ta kultura dostępna
jakby znajduje się mocno w instytucjach kultury, prawda? Bo jest to regulowane prawnie, Dokładnie. bo to jest jakby z założenia, no jesteśmy w Unii Europejskiej, więc to wszystko jakby przychodzi, co oni nas też obdarowują swoim doświadczeniem. Kiedy jeździłam 40 lat temu na Zachód, widziałam ludzi niepełnosprawnych w instytucjach kultury, widziałam ludzi niepełnosprawnych pracujących. Ludzie z upośledzeniem umysłowym widziani na ulicach, robili sami zakupy. Pamiętam szok, który przeżyłam, kiedy człowiek z zespołem Downa nie wyglądał aż tak strasznie, jak u nas wtedy wyglądał człowiek z zespołem Downa. Tak, u nas w Polsce niestety jest jakiś rodzaj napiętnowania tych osób, jakby strachu, jakby też społecznie, jakby społeczeństwo nie jest przystosowane, to jest powiedzmy zdrowe społeczeństwo, nie wiem, takie ich nazwijmy, osoby, które są pełnosprawne. Normalsy. Tak, normalsy, do tego, żeby funkcjonować, bo jakby osoby, które są niepełnosprawne są chętne do funkcjonowania w społeczeństwie. A normalni się boją. Nie ma chyba edukacji To do bardzo tego. skomplikowana historia, dlatego że nie wszystkie osoby niepełnosprawne chcą być w społeczeństwie. One nawet nie wiedzą, że mogą być w tym społeczeństwie. Więc trzeba ich wyprowadzić do tego społeczeństwa, ale trzeba ich wkalkulować w to społeczeństwo. To są procesy, które trwają latami. Moja grupa 26 lat, moi ludzie są ze mną 26 lat. I najtrudniejszą rzeczą, jakiej doświadczyłam w relacji z nimi, to było nauczenie ich sposobu spędzenia czasu wolnego. Też odniosę się do ciebie. Przychodzisz do domu, chwilę odpoczniesz i idziesz na miasto. Idziesz w miasto, idziesz do kina, idziesz do teatru, idziesz z chłopakami na wódkę. No różne są sytuacje, które sobie tam urządzasz w życiu. A oni przychodzą do domu, przyprowadzani są do domu, no i koniec świata. W niedzielę matka wyprowadzi do kościoła. No tak. Albo jak matka jest zorientowana w rzeczywistości kulturalnej, pójdzie z nim, coraz częściej to widać, pójdzie z nim do teatru, do kina. Coraz częściej jest to widoczne, ale też oni bez asystenta nie zawsze mogą zafunkcjonować. To jest sprawa ludzi niepełnosprawnych, którzy dostają się do różnych ośrodków, do różnych znakomitych pedagogów czy psychologów i to jest sprawa ich rehabilitacji. Natomiast dlaczego społeczeństwo jest niechętne, odwraca oczy, czyni ludzi niepełnosprawnych niewidzialnymi? Bo oni są niewidzialni, nieobecni i niewidzialni w naszym życiu w dalszym ciągu. I mnie się wydawało, i tobie pewnie też się wydaje, że oni już mają wszelkie prawa. No jest kultura dostępna, oni mogą z tego skorzystać, my możemy z tego skorzystać. Mateusz, upośledzenie jest ciemną stroną naszego świata. I ciągle wypierano, społeczeństwo tych normalsów nie pochyla się nad nimi i nie chce ich znać. I tak jak przed 100 laty, przed 50, 40, 30, naprawdę jest dalej taka sytuacja. Niedawno spotkałam się z takim twardym biznesem. No w tej chwili ta kultura dostępna i te wszystkie prawa, które nadano osobom z niepełnosprawnościami, owocują tym, że w każdym większym przedsiębiorstwie jest konieczność inwestycji w środowisko ludzi innych, ze specjalnymi potrzebami. Oni mają to jakby w swoim działaniu, do swojego działania tego biznesowego przypisane. Muszą świadczyć charytatywne akcje, muszą czynić różnego rodzaju impresje na rzecz tego środowiska. I ja taka zachwycona, że oni do mnie przyszli, chcą się mną posłużyć, ja im mogę coś dać, oni mnie coś dają, tam parę tysięcy złotych. I mówię, ja przyjdę do was, ja do tych ludzi przemówię, ja im pokażę, wezmę z sobą takiego jednego, przepraszam, ale posłużę się, muminka i ten człowiek pokaże, kim jest. Bo to wszystko jest na poziomie w dalszym ciągu muminków, naprawdę. Pani dyrektor, z którą rozmawiałam, jej pracownik, byli oszołomieni moją propozycją i zaczęli się podchichotać, że przecież wszyscy uciekną natychmiast. Pytam, dlaczego? Bo tak jest. Ludzie nie chcą widzieć
niepełnosprawności. Ludzie nie chcą się oswajać z tą niepełnosprawnością, ludzie nie potrzebują jej. Tak, jakby idziemy... Czyszczą sobie świat, Tak, chcą, żeby był idealny w jakiś sposób, a ich świat. Tak, ich świat, Tak, dokładnie. oni mają swój świat, moi ludzie mają swój świat i na siłę nie wolno tego żenić. Nie wolno tego, do tego zmuszać. Dlatego ja wracam do początku tego pytania, które mi zadałeś. Dlaczego teatroterapia i dlaczego teatr ludzi niepełnosprawnych? Dlatego, że na scenie oni się mają nieźle. Na scenie oni opowiadają o sobie, posługując się kodem teatralnym, symboliką teatralną, kreują rolę. Oni w tych rolach są piękni, wzruszający, mądrzy. I w dalszym ciągu, po 40 paru latach istnienia mojego teatru, mogę zadać za każdym razem to samo pytanie, które kieruję do widza. Czego głupi, głupia płaczesz? I nigdy nie uzyskałam właściwej odpowiedzi. Ja wiem, dlaczego oni płaczą, bo litują się nad sobą, bo litują się nad człowiekiem, bo się boją, bo ich tak naprawdę chwycił ten człowiek za serce tą swoją ułomnością, niezdolnością, też swoim pięknem, bo że się wstydzą, płaczą nad sobą też przede wszystkim, że oni odwracali tyle razy. Przychodzi specyficzna publiczność, ale jak przychodzi ta taka naprawdę rasowo normalna, to wtedy się dzieją właśnie takie rzeczy, które mnie krępują. Bo ja nie wiem, co takiej płaczącej kobiecie odpowiedzieć, jak ją pocieszyć, tak? Że ją to nie spotka, albo że jej córka nie urodzi dziecka z zespołem Downa. Nie wiem. I nie wchodzę w to już absolutnie z butami. Niech się to już dzieje, niech to się już ma, tak? Mario, często w swoich spektaklach używasz teatru formy. Czy to jest takie narzędzie idealne, które jest też terapeutyczne w jakiś sposób dla tych osób? Czy teatr formy jest tym teatrem, który jest bardzo dobrym narzędziem dla osób z niepełnosprawnością? Ja przede wszystkim to nie tak, Mateusz, to nie tak. Dlatego, że szukanie środków wyrazu to jest czerpanie przeze mnie z całego dorobku teatralnego. Ja nie przypisuję się, czy nie zakładam, z jakiego teatru wezmę narzędzie, tak? Okay. Daję tytuł, staje się tytuł i szukam takich znaczeń, które przemówią do widza, ale będą na tyle zrozumiałe dla mojego aktora, czy na tyle na ten czas rozwój łatwe i na tyle proste, że potem stanie się wielkie na scenie. Ja mogłabym mówić, że korzystam ze Stanisławskiego, że poszukuję w Kantorze, że Gardzienice, ktoś mi kiedyś powiedział, że pracuje tak jak Staniewski w Gardzienicach, tak. Nie chciałam się powoływać na Wielkiego aż tak bardzo, ale to nie tak, to nie tak. Dlatego, że jakby mając wiedzę o wszystkim, co się wydarzyło w teatrze i znając historię teatru, jedno, co mogę powiedzieć, że korzystam z metody Juliusza Osterwy, kiedy buduje społeczność teatralną. To ten nasz tubylczy wielki Juliusz Osterwa usankcjonował to, co tak naprawdę w moim teatrze się dzieje. To, że stworzyliśmy rodzinę teatralną, że odpowiadamy za siebie w tym teatrze, że jesteśmy w tym teatrze na dobre i na złe, czyli w chorobie towarzyszę człowiekowi, w śmierci też mu towarzyszę i w ucztowaniu, w wielkich bachanaliach naszych ludzkich
i już teraz coraz mniej częstych, ale jesteśmy we wszystkich możliwych przejawach życia razem. Jedyne, czego nie doświadczam, to rodzenia dzieci przez moich aktorów, bo to jest najtrudniejszy aspekt naszego życia, ale towarzyszę im w przerabianiu wyrzekania się macierzyństwa, ojcostwa i akceptacji takiego stanu, tak? Natomiast każdy mój spektakl to jest tworzenie nowej wizji czy nowego obrazu dla tematu, który podejmujemy. Teraz, żeby nie zapomnieć, tworzę spektakl na podstawie jednego zdania, które wypowiedziała matka człowieka z niepełnosprawnością, a Jacek Hołup zapisał to zdanie, która marzy o tym, żeby jej dziecko niepełnosprawne umarło, zanim ona umrze. Czyli zobacz, jaki wielki akt miłości matki, która marzy o tym, żeby jej dziecko umarło i zanim ona umrze, żeby nie zostało samo na świecie, bo co ono bez niej zrobi. I zamierzam to przepracować razem z moimi matkami, razem z moimi aktorkami i aktorami. A dla badaczy zostawiam, jaką formę teatru przybiera teatroterapia, kiedy staje na scenie. Bo tam jest, myślę, że cały potencjał teatru, cała historia teatru i wszyscy wielcy tego teatru. Bo najtrudniejsze jest w pracy z człowiekiem niepełnosprawnym to, że fiksujesz się w jednym kierunku i tylko tak. Teraz jest nawet troszeczkę przełom, jeżeli chodzi o to, bo często właśnie reżyserowie zmieniają w trakcie swojego życia formę, którą się posługują. Tak. Teraz nastąpił ten trochę taka przemiana, bo wcześniej rzeczywiście ktoś szufladkował się w jakiejś umówionej formie. Teraz bardziej zauważyłem, że rezygnują z tego, nie chcą być szufladkowani. Teatr psychologiczny, teatr społeczny, teatr za każdym razem jest to inna formuła, inna forma, inny ciąg znaków, znaczeń. Przepyszny. Czasem jest przepyszny, a czasem jest bardzo skromny. A potem, kiedy stają na scenie, i tak jest, jeszcze nie tak, jeszcze nie taki, jeszcze nie o to chodziło. Ale to wszystko to są ograniczenia moje w stosunku do człowieka, którego nie umiem tak uzewnętrznić, żeby wybuchł na tej scenie. Myślę, że z wielką ciekawością czekam na pracę teraz nad nowym spektaklem, dlatego że moi ludzie są gotowi do dużych wyzwań. I gdyby ich ktoś inny może wziął w ręce swoje, to może właśnie ta forma by zaistniała poza już mną, tak? Rozumiem. Wspomniałaś też o Osterwie. Chciałbym zapytać, jak wspominasz ten okres, kiedy współpracowała Teatroterapia Lubelska właśnie z Teatrem imienia właśnie Juliusza Osterwy? Dzięki Teatrowi Osterwy jesteśmy teatrem. Dzięki Teatrowi Osterwy, który nas sobie wziął i nadał nam znaczenia społecznego i teatralnego, staliśmy się rzeczywiście pierwszą grupą teatralną w Polsce usankcjonowaną i ukonstytuowaną w teatrze. Przez wiele lat moi ludzie, grając w teatrze, szczególnie przy Hamlecie, zarobili sporo pieniędzy i byli traktowani jak aktorzy. Dzięki temu i w filmie, i w innych teatrach mogli zaistnieć. Teatr Osterwy znobilitował człowieka niepełnosprawnego, zrehabilitował jego obecność w teatrze i usankcjonował ją. Teatr Osterwy, myślę, że badacze historii Teatru Osterwy kiedyś to uznają za bardzo ważne przedsięwzięcie
Bo to na tamte czasy fenomen był, To prawda? był fenomen, tak. To był fenomen i w dalszym ciągu myślę, że jest fenomen, dlatego że wszystko, co się wydarzyło w Teatrze Osterwy i dzięki Teatrowi Osterwy, dało siłę mojemu środowisku, dało siłę wszystkim ludziom, którzy w tej chwili uprawiają teatroterapię, wprowadzają inne nacje ludzi niepełnosprawnych. Ja sobie w ogóle nie zdawałam sprawy, układając się z Teatrem Osterwy. Ja chciałam mieć wielką scenę, wielkie reflektory, wielki miraż swojego teatrzyku na ten czas ludzie przewidzieli to, co się wydarzy. To ja głęboko kłaniam się Teatrowi Osterwy za to, co zrobił dla mojego środowiska i dla mnie samej. I wiesz, żeby nauczyć się teatru, to się albo uczysz od ludzi wielkich, albo w wielkim miejscu. I to było tak wielkie miejsce, które czasem przerastało moje wyobrażenie. Pierwsze próby pozwolono nam robić foyer, bo nie wierzono, że oni są aktorami. Pierwszy spektakl w Teatrze Osterwy, Świat nie wierzy łzom, to był spektakl, który zdzierał maskę niepełnosprawności z człowieka i z widza też, tak? To był bardzo lapidarny, bardzo trudny spektakl, dlatego że to byli ludzie naturszczycy. Oni w ogóle nigdy w teatrze nie byli. Większość z nich w ogóle nigdy nie była w teatrze i oni nagle wstąpili do teatru. To było przełomowe znaczenie. Potem ludzie z teatru zobaczyli ich na scenie i zawołali wielką atencją i dalej czekali na nasz rozwój. Potem już następne spektakle, wszystkie próby odbywaliśmy w Teatrze Osterwy. I też takie ciekawe zdarzenie, bo to taka anegdotka, jak zmierzyły się dwa światy. Świat ludzi niepełnosprawnych, obsługi z naszego teatru, czyli babci, która nam gotowała obiady, no i tych artystów. Babcia przyniosła nam obiad, stanęła na scenie i zagrała swoją życiową rolę. Kotlety wam przyniosłam. Skoczyłam do niej i ją zniosłam. Ważyła ze 100 kilo. Zniosłam ją ze sceny płacząc. Babciu, tutaj krew wielkich mistrzów, tu pot wielkich mistrzów, a ty kotlety tutaj chcesz wydawać. I wtedy do dzisiejszego dnia ona tego nie rozumie. To była starsza kobieta. Natomiast na tym buduje jakby świadomość też sceny, że na scenie wolno i nie wolno wielu rzeczy. No tak. Jest święta i dla moich aktorów scena jest święta. Mario, powiedz mi, jak u Ciebie wygląda też proces twórczy, bo no wiemy mniej więcej jako ludzie kultury, jak wygląda też proces twórczy w teatrze zawodowym, czy też teatrze amatorskim, ale jak wygląda ten proces twórczy właśnie w teatrze z osobami niepełnosprawnymi? Wygląda dokładnie tak samo jak w każdym zwykłym teatrze, normalnym teatrze, tylko trwa trochę dłużej. Okay. I to trwa trochę dłużej, to dlatego, że żyjemy we wspólnocie duszy, ciała, rozumu, stołu, kasy. My w tym teatrze mieszkamy. I ja nie mam twardych terminów, że muszę wypuścić spektakl. I dlatego ten proces trwa dłużej i to jest najłaskawsza rzecz, jaka mnie spotyka i spotyka ludzi, z którymi pracuję. Bo jeżeli ja teraz we wrześniu przyjdę i oznajmię im, że zaczynamy nowy spektakl, to myślę, że go wypuścimy końcem listopada, ale to będzie dopiero rys spektaklu. Myśmy już wcześniej pracowali nad tematem prawie pół roku. Książka przeczytana, opowiedziane historie, zapisane myśli, wywiady z matkami. To już było w zeszłym sezonie. Może to trwało z 8 miesięcy. To był czas też lockdownu, więc
Te rozmowy odbywały się przez telefon, odbywały się na Skype'ie, odbywały się przez pisanie listów do niektórych matek, które mi opisywały. Więc teraz te 2-3 miesiące zapracujemy na formę. Ale tak naprawdę każdy spektakl to jest przynajmniej rok, taki bity rok. I nie odpuszczam z tego, bo przecież mając takich gotowych ludzi, jakich mam, mogłabym zrobić w ciągu 2 tygodni spektakl, tak? Ale tego nie robię ze względu na okoliczność budowania też człowieka. To jest najważniejsze w naszym teatrze. Czy dobudowywania do człowieka już zaistniałego. Bo jeżeli mam ludzi, którzy bardzo wiele potrafią, ale wiem, że jeszcze jest jakaś niedoróbka w tym człowieku, że jest jeszcze jakieś zadanie. To wdzięczności uczę, takiej zwyczajnej ludzkiej wdzięczności. Uczę ludzi z niepełnosprawnością intelektualną od 7 lat, kiedy sobie nagle uświadomiłam, że tej wdzięczności muszę ich nauczyć. I to jest uczenie przez zwyczajny dzień powszedni. Jeżeli ja wygłoszę wykład, co to jest wdzięczność i powiem, że każdy człowiek powinien być wdzięczny drugiemu człowiekowi, to tak nie działa. Ważne jest doświadczenie, prawda? Ważne jest doświadczenie i to jest właśnie ta wiedza wyniesiona z pedagogii specjalnej. Ja myślę, że to właśnie też jest bardzo pedagogiczne, że twoi wychowankowie uczestniczą w dosłownie całym procesie twórczym, od samego początku, od pomysłu, prawda? No tak, i to jest Juliusz Osterwa, gdzie robiliśmy taki spektakl, gdzie właśnie się skonfrontowałam z Julkiem. Robiliśmy spektakl Spowiedź w drewnie. Wtedy gotowaliśmy z ziemniaków wszystko, co jest możliwe. Dokładnie to Juliusz Osterwa robił, że jak uczył szermierki, to ta szermierka musiała zaistnieć, nie tylko sprawny aktor wyrastał, ale człowiek, który się pięknie bił na scenie. Tak? W tej chwili moi ludzie uprawiają taekwondo i wiele z ich umiejętności ruchowych w tej chwili wchodzi w nasze spektakle. Bo łatwo jest przetworzyć ruch wyuczony. Tak? No tak. Oni nie kończyli żadnych szkół aktorskich. Wszystko, cokolwiek robimy, oprócz tego, że tworzymy spektakl, to jest wielkie laboratorium teatru albo wielkie studia teatralne nad człowiekiem, który staje się aktorem. Bardzo łatwym do wyjęcia przez rasowego reżysera. A przy tym tworzycie jeszcze rodzinę. No tak, ta rodzina to jest chyba najważniejsza. Uczestniczenie we wszystkich sytuacjach życiowych moich ludzi, no to zaowocowało dzisiejszym spóźnieniem. Nie mogę sobie od tak ułożyć życia, bo nagle coś się wydarzy i ja tam muszę być. Mario, powiedz mi jeszcze, kiedy najbliżej mogą nasi widzowie zobaczyć teatroterapię? No będę biła w bębny na Facebooku i będę zapraszała. Myślę, że to będzie listopad. Zagramy dramatyczny spektakl, żeby umarło przede mną. I tak jak spytałeś o proces powstawania spektaklu, od 27 lat jestem w procesie budowania wielkiego spektaklu, który nazywa się Życie ludzi niepełnosprawnych. Żyję z ludźmi niepełnosprawnymi, daję świadectwo, to takie modne słowo, albo daję wzór do postępowania. Nie można sobie zrobić spektaklu z człowiekiem niepełnosprawnym i powiedzieć cześć i czapka, tak? No tak. Trzeba z nim żyć i być. I myślę, że to jest piękne. I myślę, że to jest w porządku i to nadaje sensu mojemu życiu wielkiego. Konsekwencji, którą rzadko zachować, ale przez to też ja też się staję dzięki temu. My również na naszej platformie zamieścimy informacje, jak tylko będzie dostępny spektakl teatroterapii do zobaczenia na żywo. Miejmy nadzieję, że nas lockdown, prawda, nie zaskoczy przy okazji. A ja dziękuję Ci bardzo za rozmowę, a przestrzeni gastronomicznej użyczyła nam kawiarnia centralna. Dziękuję Ci, Mario, ślicznie. Dziękuję, Mateusz. Wszystkiego dobrego.